To jest ekonomia w jednej lekcji, teoria gier. I kolejny, 13 już odcinek cyklu playlisty pod tytułem Co stało się z Iwoną Wieczorek według teorii gier. Tytuł tego odcinka to Trójmiejska Omerta. Wszystkie poprzednie wiodły nas do tej kolejnej analizy i znowu, której narzędziem jest wyłącznie zimna i bezwzględna logika teorii gier i teorii grup interesów. Mija teraz właśnie 16 lat od tajemniczego i wciąż nierozwiązanego, niewyjaśnionego zaginięcia 19-letniej wówczas Iwony Wieczorek. W poprzednich odcinkach odrzucaliśmy hipotezę przypadkowego zdarzenia w wyniku spontanicznej kłótni czy wypadku drogowego, ale także wersję o działającym samodzielnie mordercy czy seryjnym mordercy. Pojedynczy przypadkowy sprawca nie spowodowałby zniknięcia dorosłej dziewczyny nawet w środku nocy w pasie nadmorskim wśród pojedynczych wprawdzie, ale jednak spacerowiczów, bez pozostawienia śladów, choćby części garderoby czy torebki, krwi czy innego śladu walki. Seryjny morderca zostawiłby podpis, swój rytuał. Tutaj nie ma nic. Jest chirurgiczna precyzja. Śmierć. Za policją przyjmujemy niestety hipotezę morderstwa Iwony Wieczorek, więc jej śmierć przyjmujemy, że nie była wynikiem impulsu jakiegoś chorego. Była decyzją grupy przestępczej. Dodajmy decyzją tak zwaną, że tak powiem w cudzysłowie, biznesową. Decyzją grupy przestępczej. Odrzucane kolejno dotychczasowe hipotezy szybko przywiodły nas, właściwie od razu w pierwszym filmie o Iwonie Wieczorek, w pierwszym z 12, teraz 13. No więc dotychczasowe hipotezy szybko przywiodły nas do grupy powiązanej więzami krwi i wspólnego interesu. Zapewne lukratywnego, przestępczego, narkotykowego. Dziś na bazie teorii gier oraz genialnej koncepcji grup interesów Mancura Olsona spróbujmy teoretycznie przynajmniej, ale wskazać, kto z trójmiejskiej siatki przestępczej miał najbardziej wyraźny motyw, największe możliwości i dlaczego ten układ zabetonował się tak potężnie, że milczenie trwa do dziś. Akt pierwszy. Klęska dylematu więźnia, czyli dlaczego wszyscy kłamią lub milczą. W klasycznym modelu teorii gier, już pewnie zaadaptowanym w kryminalistyce, policja liczy na jedno narzędzie, dylemat więźnia właśnie. Izoluje się podejrzanych i mówi, kto pierwszy się przyzna i obciąży wspólnika, ten zyska kosztem pozostałych, może nawet wyjdzie na wolność. W sprawie Iwony to zawiodło. Dlaczego? Ponieważ dylemat więźnia działa tylko wtedy, gdy gracze najbardziej boją się aparatu państwa, wyroku i brak zaufania do współsprawców sprzyja kalkulacji, że najlepiej jest współpracować z policją, z prokuraturą. W świecie trójmiejskiego półświadka, powiedzmy od razu co najbardziej prawdopodobne i spójne, trójmiejskiego świadka narkotykowego, zasady gry były inne. Przypomnijmy też tu historię Patryka Palczyńskiego, jest o nim film i o Iwonie na moim kanale. W każdym razie tam strach wśród sprawców przed państwem był niczym w porównaniu ze strachem przed wetem za wet, który najprawdopodobniej zrealizował się i w przypadku Iwony Wieczorek, i w przypadku Patryka Palczyńskiego. Z dotychczasowych naszych analiz, przypomnijmy, wynika teoretycznie wprawdzie tylko, ale jednoznacznie, musiała istnieć potężna, nierozerwalna więź między sprawcami albo między sprawcą a pomocnikiem. To nie był układ oparty na przyjaźni, to był pakt krwi i wspólnego interesu. 40 kluczowych świadków i znajomych z otoczenia Iwony nie przeszło pomyślnie badań wariografem. 40 osób. Wariograf pokazywał u nich skrajne reakcje stresowe na pytania o los dziewczyny. Dlaczego? Bo oni niekoniecznie musieli być mordercami. Oni po prostu wiedzieli, z jak brutalną siłą mają do czynienia. Strach przed egzekucją, przed zniszczeniem życia ich i ich rodzin zabetonował ten układ. Strach sparaliżował prawdę. Narodziła się trójmiejska omerta. Dlaczego odrzucamy tylko korelację czasową, współwystępowanie ciemnych interesów i zaginięcia Iwony Wieczorek? Czy tej sytuacji, gdy wszyscy kłamią, ewentualnie odmawiają badania wariografem,
Czy taka sytuacja może wynikać tylko z obaw przed siatką przestępczą, dla której się pracuje? Otóż odrzucamy brak związku z Iwoną, bo w szczególności niemożliwe, a przynajmniej nieprawdopodobne jest zniknięcie dziewczyny bez śladu, świadków. Nawet przyjmując, że ktoś zrobiłby jej krzywdę gdzieś niezależnie, to nie poradziłby sobie z jej tak skutecznym ukryciem lub byłby widziany z nią wcześniej. Tu nic takiego nie ma miejsca, bo jest omerta, zmowa, motywowana i zabezpieczona interesami i strachem przed wetem za wet. To jest nieklasyczny, a iterowy, wielokrotny dylemat więźnia, charakterystyczny właśnie dla grup przestępczych i mafii, o czym była już mowa na kanale w związku z Iwoną. Również odnaleziony wartościowy plik banknotów u 19-latki w pokoju w domu może być tego wyrazem, że działała jakaś grupa przestępcza w jej otoczeniu. Zatem zaginięcie dziewczyny i fakt, że wszyscy kłamią, nie przechodzą lub co gorsza nie godzą się na badanie wariografem, nie mogą być tylko korelacją. To ciąg przyczynowo-skutkowy. Akt drugi. Teoria Mancura-Olsona. Kto rządził tą grą? Aby zrozumieć, kto pociągał za sznurki, musimy odwołać się do teorii Mancura-Olsona, jednego z największych ekonomistów XX wieku, autora teorii działań zbiorowych i grup interesu, kandydata do Nagrody Nobla, którego nie zdążył otrzymać tej nagrody, jak jego towarzysze z kręgu badaczy teorii gier. Olson zdążył jednak dowodzić, czy właściwie logicznie udowodnił, że małe, wąskie grupy o silnie sprecyzowanych celach są nieporównywalnie bardziej efektywne, zdyscyplinowane i bezwzględne w obronie swoich zysków niż wielkie struktury. Pamiętamy wyjaśnioną na moim kanale, znowu oczywiście tylko teoretycznie, świetle teorii gier i grup interesów Mancura-Olsona, ale przynajmniej logicznie i spójnie, wyjaśniony zamach na prezydenta Kennedy'ego i wskazanie w tym samym moim filmie sprawców zabójstwa amerykańskiego prezydenta. Przełóżmy teorię Olsona o małych, dobrze zorganizowanych grupach interesów, przełóżmy to na realia Sopotu z 2010 roku. O jakiej grupie interesu mówimy? O wąskiej, hermetycznej, tzw. elicie, zarządzającej siecią dystrybucji narkotyków w trójmiejskich klubach. To nie byli uliczni dilerzy, to byli ludzie kontrolujący biznes warty miliony złotych, powiązani z menedżerami lokali, ochroną i, co najgorsze, posiadający zapewne parasol ochronny u niektórych przedstawicieli lokalnych organów ścigania. Tu słabość i swoista nieporadność policji mogła nie być typowa, jak w innych analizowanych na kanale Ekonomia w jednej lekcji teoria gier sprawach. Tu mogła być właśnie zamierzona, celowa. Z teorii Mancura-Olsona wynika wprost. W małej grupie zdrada jednego członka oznacza natychmiastowe wykrycie i eliminację. Koszt nielojalności jest zbyt wysoki. Iwona Wieczorek, obracając się w tym towarzystwie, weszła siłą rzeczy, mimochodem, albo wystarczyło może, że mogła wejść w posiadanie informacji, których posiadać nie powinna była. Dowiedziała się o strukturze, o sieci dostaw, o nazwiskach ludzi z cienia. Istniała realna lub wydumana, ale paniczna obawa, że dziewczyna pod wpływem emocji lub kłótni przekaże te informacje policji. Dla małej grupy interesu Olsona kalkulacja była prosta. Życie jednej nastolatki kontra przetrwanie imperium wartego miliony. Decyzja o eliminacji zapadła pewnie szybko, bez sentymentów, w mgnieniu oka. Wygodniej stłumaczyć kłótnię zazdrością obłego chłopaka, może to było też, ale to ostatecznie zagrożenie, że dziewczyna w szale zazdrości, złości pójdzie na policję i wszystko powie, co pewnie zapowiadała. Ta groźba powodowała, że nie można było poddać to naturalnej kolei rzeczy i zdarzeń. Trzeba było w logice grupy przestępczej poinformować kogo trzeba, żeby zdecydował. Bez tego nie byłoby gremialnych, a więc nie tylko pojedynczych, kłamstw przy badaniu poligrafem. Akt trzeci. Profil sprawcy. Kto wydał wyrok? Skoro wiemy już, jak działał mechanizm, spróbujmy zidentyfikować, kto z grupy przestępczej najbardziej prawdopodobnie był głównym sprawcą.
W świetle teorii gier i modelu Olsona sprawcą nie mógł być nikt z najniższego szczebla. Dealer z klubu czy ochroniarz nie mieliby siły, by zorganizować tak potężną akcję zacierania śladów i zmusić całe środowisko do milczenia. Najbardziej prawdopodobnym sprawcą, intelektualnym lub bezpośrednim, był koordynator sieci. Ktoś, kto w strukturze przestępczej łączył świat legalnego biznesu rozrywkowego, właściciele i menedżerowie klubów, z brutalnym światem przestępczości zorganizowanej, ludźmi od logistyki i mokrej roboty. To osoba, która po pierwsze miała natychmiastowy dostęp do zasobów, mogła jednym telefonem uruchomić tzw. numery służbowe, burnery, telefony jednorazowe, które logowały się tej nocy w pasie nadmorskim wokół parku Reagana, wykonując krótkie, sekwencyjne połączenia, po czym zamilkły na zawsze. Po drugie, osoba ta musiała posiadać autorytet strachu. Była w stanie wymusić na grupie rówieśniczej Iwony natychmiastowe milczenie i zmianę wersji wydarzeń. To ta osoba stała nad głowami tych, którzy później panicznie bali się pytań wariografu. Po trzecie, zarządzała czyszczeniem sieci. To pod jej dyktando realizowano tak bezczelne ruchy, jak chociażby prawdopodobne usuwanie plików z komputera Iwony tuż po jej zniknięciu. To raczej nie była amatorska próba ratowania koleżanki. To musiało być, teoretycznie rzecz biorąc, systemowe usuwanie dowodów, mogących naprowadzić policję na ślad sieci narkotykowej. Jednak z drugiej strony, czy w policji brakuje specjalistów mogących odtworzyć nawet celowo zniszczone pliki, zapisy, dowody? Na pewno nie. Może jednak chciano coś ukryć. To właśnie ten koordynator, człowiek kontrolujący sopockie podziemie, wiedział, że jeśli Iwona zacznie mówić, poleci cała góra, jak domino. W świetle teorii gier podjął on jedyną racjonalną dla siebie decyzję. Poświęcił pionka, by uratować króla. To brzmi okrutnie, nieludzko. Ale jeśli mówimy o grupach przestępczych, czerpiących zyski z handlu narkotykami, to musimy na chwilę przynajmniej przyjąć ich logikę. Drodzy widzowie, sytuacja jednak dynamicznie się zmienia, a przynajmniej może się zmieniać. Trzeba tylko wrócić do tej grupy, w której wszyscy kłamali, nie przeszli badania poligrafem albo odmówili badania. Zacząłbym od tych ostatnich, jeśli to nie jest jeszcze czynione. Ale zakładam, że jest już prowadzone, choć już, gdy mija właśnie 16 lat od sprawy, brzmi błędnie, raczej aż 16 lat. W każdym razie takie działanie jest, mam nadzieję, prowadzone i przynosi efekty. Jak potwierdziła niedawno prokuratura krajowa, śledczy z krakowskiego archiwum Mix zabezpieczyli nowy, przełomowy dowód materialny związany z obecnością Iwony w parku Reagana. Dzięki nowoczesnej technologii i retrospektywnej analizie cyfrowej prokuratura odrzuciła fałszywe tropy. Śledczy wreszcie omijają barierę ludzkiego strachu, uderzając w układ. Może wreszcie omerta zaczyna pękać. Nawet nie tylko, czy nie tyle dlatego, że ktoś zaczął mówić, ale dlatego po pierwsze, że cyfrowe ślady z tamtej nocy przemówiły jakby same. Tak, technika i technologia pędzą do przodu. Dają nowe, skuteczne możliwości. Dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Jeśli ta analiza rzuciła Wam nowe światło na sprawę, to dobrze. Może też świadkowie, nawet współsprawcy, skorzystają, aby w ostatnim momencie ratować się i próbować przynajmniej jeszcze podjąć współpracę z prokuraturą, policją, archiwum Mix. Tego życzę wszystkim. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia.